Siemanko! W dzisiejszym odcinku kilka słów o oleju kopytkowym, czyli jak impregnuje skórę naturalną i czy w ogóle ją impregnuje, oraz jak mocno przyciemnia, zależnie od ilości nałożonych warstw. Także zapraszam Was do oglądania. Olej kopytkowy używam taki, może być jakikolwiek inny, ale ten głównie podoba mi się na bardzo delikatny zapach, i fajne opakowanie. I przygotowałem w związku z tym olejem kopytkowym próbki już wcześniej, bo to zbyt długo by trwało, żeby przy Was to wszystko robić na bieżąco. Nałożyłem kilka warstw oleju. Tutaj te numerki oznaczają, ile warstw nałożyłem. Ogólnie to wszystko zajęło mi kilkanaście dni, ponieważ po pierwszej warstwie daję zazwyczaj dzień albo ponad dzień, żeby to wchłonęło i wyschło, ale przy kolejnych ten okres jeszcze wydłużam, tak żeby mi to porządnie wszystko przeschło i żebym nie nakładał kolejnych warstw na jeszcze mokry olej. Tak możecie mniej więcej ocenić, jak on przyciemnia. Ten efekt też będzie zależny od skóry, jaką będziecie mieli. Ale wydaje mi się, że jakiś taki prowizoryczny pogląd jest. Tutaj mamy warstwę skóry bez niczego. Jedna warstwa, dwie, trzy. Wydaje mi się, że między czwartą a piątą, to już prawie w ogóle nie ma tej różnicy. Przy piątej warstwie także olej już przeszedł na wylot. Więc nie ma już sensu nakładać więcej tego oleju, choć w ogóle tyle warstw już, to jest i tak wydaje mi się, że przesada. Ale będziecie mniej więcej wiedzieć, jak to mocno przyciemnia. Po trzeciej warstwie widać, że ten olej już zaczyna przechodzić na drugą stronę. Nie jest to jakby takie pełne przejście, że przez całą powierzchnię to przeszło, ale czwarta i piąta, zwłaszcza piąta, to już jest całkowicie na wylot. I teraz ten olej był nakładany od strony lica w tej całej próbce. Natomiast zrobiłem jeszcze jedną próbkę. W tej części olej był nałożony od strony mizdry. Jedna warstwa tylko. Nakładałem tylko tu od spodu i pozostawiłem to na 2 dni. Jak widzicie, on bardzo dobrze przeszedł, spenetrował całą tą skórę przez całą jej grubość. Jedną warstwą tylko. I odcień można powiedzieć, że jest zbliżony może do 2, może nawet trochę ciemniejszy. Więc nie ma też potrzeby nakładania wielu warstw tego oleju. Możemy to zrobić od mizdry i to pochłanianie i przechodzenie przez skórę jest dużo lepsze niż od strony lica. I możemy załatwić to jedną warstwą oleju. Tutaj też po drugiej stronie nałożyłem jedną warstwę oleju od lica tylko. I można tak stwierdzić, że tu ta skóra jest bardziej miękka. Jeśli ten olej nałożony był od strony mizdry. Ta skóra jest przesiąknięta przez całą grubość. Skóra lepiej uzyskała tą miękkość albo straciła na tej twardości, sztywności niż w porównaniu do tej próbki, gdzie była nałożona jedna warstwa tylko od strony lica. Sprawdzimy teraz, jak bardzo ten olej ochrania przed wodą, czy impregnuje naszą skórę. Widziałem różne opinie, że podobno wystarczy tylko zastosować olej. On całkowicie zabezpiecza skórę. Wydaje mi się, że nie do końca tak jest. Zaraz zobaczymy, ile warstw oleju nam zapewnia ochronę przed wodą i czy w ogóle ją zapewnia. Sprawdzimy teraz, czy olej ochrania przed wodą. Bierzemy najpierw próbkę bez oleju. Jak widać, woda się wchłonęła. Teraz z jedną warstwą oleju. Jak widać, woda wchłania się bez problemu.
2 warstwy oleju. Podobnie. 3 warstwy. No można uznać, że dopiero 4 czy 5 warstw w miarę nas ochrania przed dostępem wody. No ale to też nie jest idealna taka impregnacja, żeby zabezpieczyć skórę. Więc i tak bym stosował finish. Zobaczymy jeszcze, jaki daje efekt nałożenie tego oleju od strony mizdry. No niestety także nie ochrania nas to przed wodą. Więc jak widać, olej, niezależnie od ilości warstw, nie zabezpiecza skóry przed wodą. No i koniecznością jest jednak stosowanie tego finiszu na koniec. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać Wasze wątpliwości. W tym odcinku to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, subika. Ja Wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!